Pokazując Wam Mumbai, bardzo często, a właściwie głównie będziemy się skupiali na ulicach Mumbaiu, bo to tutaj toczy się życie mumbajskie, czasami w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo wiele osób na ulicy po prostu mieszka. Ale tak jak można widzieć tutaj dookoła, wiele osób po prostu pracuje na ulicy, je na ulicy i cały dzień spędza właśnie na ulicy. Dlatego to tutaj toczy się prawdziwe życie Mumbaiu. Zanim jednak zabierzemy Was w podróż ulicami Mumbaiu, opowiemy Wam razem z wszystkimi tutaj zebranymi trochę więcej o samym mieście, żebyście w ogóle wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Po pierwsze, w samym Mumbaiu żyje około 18 milionów ludzi, co całe megalopolis czyni 6. największym na świecie. Po drugie, w Mumbaiu znajduje się największy w Indiach port. Mimo że miasto jest takie duże, to dzieli się ono tylko administracyjnie na dwie dzielnice. Pierwsza to City, czyli centrum miasta z okolicami, a drugie to Suburbia, czyli wszystko, co poza centrum się znajduje. Oczywiście Mumbai to także kulturalna, rozrywkowa, finansowa i gospodarcza stolica całych Indii. Ciekawa jest też sama nazwa miasta, o której już teraz więcej opowie Antonina. Pierwsza nazwa Mumbaiu pochodzi od hinduskiej bogini Mumby. Mumbai oznacza matka Mumbai. Po przyjeździe Portugalczyków zmienili oni nazwę na Dobrą Zatokę, czyli po portugalsku Bombatia. Kiedy Brytyjczycy przejęli ten region, zmienili nazwę na bardziej angielską Bombay. Jednak po odzyskaniu niepodległości przez Indię powrócono do pierwotnej nazwy Mumbai. Zaczniemy od tego, że jesteśmy przy bramie Indii, właściwie gdzie rozpocząć zwiedzanie Mumbaiu, jak nie tutaj, czyli przy budowli o wysokości 26 metrów, która została wzniesiona specjalnie na powitanie króla brytyjskiego Jerzego VI, który przybywał do Indii wraz ze swoją małżonką. Budowa trwała 11 lat, została rozpoczęta w 1915 roku, ale naprawdę, mimo że trochę trwało to wszystko, to robi wielkie wrażenie. Właśnie to miejsce jest jedną z największych atrakcji całego Mumbaiu. Zaraz obok bramy Indii znajduje się hotel Pałac Taj Mahal, który został wybudowany na początku XX wieku przez hinduskiego inżyniera, który nie został wpuszczony do hotelu dla białych. Pałac Taj Mahal jest teraz jednym z największych i najdroższych hoteli w całej Azji. I każdy pewnie o tym wie, a przynajmniej ja nie byłem tego świadomy, że Mumbai leży na wyspie. Od północy, od lądu dzieli go rzeka, natomiast pozostała linia brzegowa to są oczywiście wody Morza Arabskiego, które jest częścią Oceanu Indyjskiego. Jesteśmy teraz na wschodniej części miasta, we wschodniej części miasta. Wybrzeże tutaj jest takie, no, niezbyt ładne. Właściwie jest to linia, jedna wielka linia falochronów. Ciągnąca się wzdłuż Marine Drive, która jest też arteria ta nazywana Queen Necklace, od tego, że jest to po prostu wielka i długa droga, a w nocy jest oświetlona regularnie rozstawionymi światłami miejskimi, dlatego wyglądają one jak naszyjnik, tak to zostało nazwane. Na końcu tej drogi jest jedna z najbardziej popularnych plaż miejskich w Mumbaiu, do której zaraz dojdziemy. Trafiliśmy na główną plażę miejską Chowpatty w Mumbaiu, ale tego patrzyliśmy, to się nie spodziewaliśmy, naprawdę. Byliśmy już na kilku plażach na Sri Lance i w Indiach i mówiliśmy, że jest nieczysto, ale główna plaża miejska w Mumbaiu przerasta wszystkie, naprawdę. To jest po prostu niesamowite. Buty, siatki, no wszelakie produkty można tutaj znaleźć, a raczej opakowania po nich, nikt tego nie sprząta. Jest całkiem sporo osób. Ale oczywiście nikt się nie kąpie, bo w tej wodzie to jest przerażające. Śmierdzi kupą. Minimalnie w jakiejś 1/6 zwracamy honor plaży Chowpatty, ponieważ ta 1/6 odcinku długości całej plaży jest wyczyszczona. Także nie na całej plaży jest burdel i jest gdzie przyjść, żeby trochę poplażować w Mumbaiu.
Bardzo dużym problemem Mumbaiu jest komunikacja miejska. Co ciekawe, nie ma tutaj tylu tuk-tuków czy riks, jak tutaj się na to mówi, jak na południu kraju. Głównie podróżuje się tutaj taksówkami. Niestety ulice są tak zatłoczone, że nie ma to większego sensu, bo więcej się stoi w korku, aniżeli rusza. Podobnie wygląda sytuacja z autobusami, dlatego najczęściej tutaj staramy się korzystać z kolejek miejskich, których jest tutaj kilka i mają one bardzo dobre połączenia i mimo, że są bardzo często niesamowicie zatłoczone i ciężko się do nich dostać, to jednak są najszybszym i najłatwiejszym sposobem na komunikowanie się z resztą miasta. Z kolejki miejskiej bardzo dobrze widać też slumsy Dharavi, czyli największe w Azji i jeden z największych na świecie slumsy. Nie zobaczycie ich w tym odcinku, musicie poczekać do następnego epizodu i wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda życie w takim miejscu i jak radzą sobie z problemami życia codziennego ludzie żyjący na skraju ubóstwa. Z kolei teraz kolejką podjedziemy do największych na świecie otwartych pralni, oczywiście nielegalnych i oczywiście ludzie są tam mocno wyzyskiwani, ale tutaj liczy się każdy grosz. Właśnie patrzymy na największą na otwartym terenie pralnię na świecie. Pracują tu tylko mężczyźni, ponieważ jest to zbyt ciężka praca, żeby zajmowały się tym też kobiety. Oni wszyscy tutaj mieszkają, mieszka tu około 5000 osób i każdy z nich pierze około 100 do 150 sztuk dziennie. Są to w większości prześcieradła i poszewki dla szpitali i hoteli. W pralni Mahalakshmi do Vigat pobito rekord największej ilości osób biorących ubrania ręcznie równocześnie i w tym samym miejscu. Prało 496 osób 8 marca, czyli w Dzień Kobiet 2011 roku. W centrum Mumbaiu można trafić na Chor Bazar, który tak naprawdę jest znany pod nazwą Targu Złodziei. A to dlatego, że zapracował bardzo na swoją nazwę. Kiedyś, jeżeli ktoś skradł ci coś w Mumbaiu, to trzeba było przyjść właśnie na ten bazar i można było to sobie odkupić. Wszyscy złodzieje z miasta przychodzili właśnie w to miejsce i sprzedawali jak najszybciej skradzione rzeczy. Stąd nazwa Bazar Złodziei, teraz już właściwie nieadekwatna. Można tu dostać bardzo dużo różnych rzeczy, głównie antyki, a najczęściej części samochodowe. Bardzo częstym widokiem jest po prostu samochód stojący na skrzyżowaniu i rozbierany naprawdę na części pierwsze. Jednym z najpopularniejszych kościołów katolickich w Bombaju jest kościół Świętej Maryi, który jest położony na wzgórzu we wschodniej części Bombaju. Początki tego kościoła sięgają początków XVII wieku, natomiast ten kształt budowli, który widzicie za mną, ma jedynie 100 lat, ponieważ został on po prostu zrekonstruowany. Ale nie sama historia, ani architektura tego kościoła jest z nim najciekawsza, bo najbardziej intrygujące jest to, że wokół tego kościoła można znaleźć sporo straganików, na których sprzedawane są świece w kształcie ludzkiego ciała, głowy, ręki, całego ciała, domu. I ludzie kupują te świece i składają je w ofierze na ołtarzu w samym kościele, licząc na to, że ich cierpienia odnośnie właśnie ręki, głowy, całego domu czy nogi dzięki temu się skończą. Największym centrum handlowym w Mumbaiu jest to na świeżym powietrzu. Wzdłuż największej arterii miasta Mahatma Gandhi Street znajduje się 1-kilometrowy ciąg straganów, sklepików z najróżniejszymi rzeczami. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie. W Mumbaiu krykiet jest popularny do tego stopnia, że w samym centrum miasta nie ma wielkiego parku w stylu Central Parku na przykład w Nowym Jorku, gdzie ludzie mogą sobie przyjść, posiedzieć, pobiegać, odpocząć, tylko jest jeden gigantyczny teren o długości 1 kilometra, cały wyłożony trawą, gdzie ludzie mogą sobie przyjść i pograć właśnie w krykieta. Także tak jak widać na załączonym obrazku, są tutaj setki dzieciaków. To jest jeden teren, jest jeszcze drugi po drugiej stronie ulicy, gdzie dzieciaki przychodzą i grają sobie po prostu w krykieta.
mówić o jakiejkolwiek modzie na ulicach Mumbaiu, ewentualnie poza modą tradycyjną. Jedyne co zauważyliśmy to, że wielu Hindusów farbuje sobie brodę na pomarańczowo. Według nich to jest kwestia urody, dla nas to jest lekko kwestionowalne, ale nie będziemy tego komentować. Mumbai na pewno nie jest miastem miłości, bo wszelkie sposoby i przejawy okazywania uczuć są raczej niemile widziane tutaj, z tego co się dowiedzieliśmy, natomiast jest pewien wyjątek. Chodzi o dwóch mężczyzn, dwóch chłopaków, którzy jak idą, mogą się trzymać za rękę, mogą się obejmować, mogą się przytulać. I co ciekawe, jest to dość popularny widok na ulicach Mumbaiu i wcale nie oznacza to, że obaj mężczyźni, obaj panowie to osoby homoseksualne, bo jest to tutaj popularne i normalnie przyjmowane, że dwóch kumpli idzie na ulicy za rękę, przytula się, nie wiem, zdarzyło się, że widziałem, że ktoś jeden drugiego głaskał, jest to całkiem normalne i wcale nie związane z atrakcyjnością seksualną jeden do drugiego. Zdarza się, że w Indiach spotkamy się jeszcze z takim widokiem, czyli z double-deckerem. Jest to oczywiście pozostałość po Brytyjczykach, którzy urzędowali tutaj bardzo długo i pozostawili po sobie wiele śladów, między innymi takie właśnie autobusy. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, której nie można pominąć, jeśli chodzi o Mumbai, czyli porządek i czystość. Wiadomo, że Indie jako całość są dość brudne, zanieczyszczone, to wszyscy wiedzą. Natomiast w Mumbaiu poziom zanieczyszczeń czasami przerasta ludzkie pojęcie. Nawet spotkaliśmy taką tablicę, w której wymienione są kary poszczególne za śmiecenie, plucie i tak dalej. Jest nawet kara za zrobienie kupy 100 rupii, czyli 50 groszy, 5 złotych, ale niestety trzeba przyznać, że często chyba ludzie tej kary się nie obawiają, bo dość często czuć tutaj zarówno jedyneczkę, jak i dwójeczkę. A tu jeszcze kratka dla tych, którzy czytali najpopularniejszą chyba powieść o Indiach, czyli Shantaram. W tej właśnie knajpie, Leopold Cafe, dzieje się spora część akcji. Główny bohater często tu przysiaduje i popija drinki ze swoimi znajomymi, obmyślając dalsze kroki. Całkiem przyjemna knajpka, oczywiście ceny robią wrażenie, nic nie jedliśmy, tylko wpadliśmy coś wypić. To by było na tyle, jeśli chodzi o Mumbai. Przynajmniej w tym epizodzie jestem tu, bo już za kilka dni odcinek specjalny prosto z największych w Indiach slumsów Dharavi, po których chodziliśmy, które Wam oczywiście pokażemy i o których Wam trochę poopowiadamy. Także jest na to czekać. Do zoo!